Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem przychodzę do Was z 2 książkami od wydawnictwa Czarne. Pierwsze z nich, które czytałem, podobnie jak drugie na czytniku, to Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość, reportaż napisany przez panią Katarzynę Surmiak-Domańską. Zapraszam. No więc zacznijmy od tego, że obie te książki przeczytałem z polecenia mojego znajomego Kuby, który mówił, że są bardzo fajne i ja zasadniczo to zdanie podtrzymuję, chociaż będzie mi trudno dać im jakieś sensowne oceny, ze względu na to, że ja tam raczej poruszam się na skali od 5 do 10, bo jeżeli spotykam się z czymś kiepskim, to raczej po prostu przestaję czytać jakieś tam słabe książki. Tutaj mamy do czynienia z reportażem takim, powiedziałbym, o jaki nic nie robiliśmy, czyli reportaż taki polegający na tym, że nasza reporterka rusza za granicę, w tym wypadku do Stanów Południowych, że tam Arkansas, tak się czytało, już pamiętam z książki o Billu Clintonie, i do paru innych, idąc tropem Ku Klux Klanu i po prostu się tam zaprzyjaźniając z tymi ludźmi, poznając ich pogląd na świat, i równolegle opowiada nam taką dość przyjemnie się przeplatającą z tym historię o każdym kolejnym nie tyle wcieleniu, co odsłonie, powiedzmy, Ku Klux Klanu, ponieważ było 5 takich er istnienia Ku Klux Klanu, z czego tylko jedna de facto była taka, w której miał on jakąś większą wartość, jakąś większą siłę polityczną i był faktycznie dość silny. Co jeszcze można powiedzieć? Autorka stara się nie oceniać, zadaje interesujące pytania, sprawia, że po prostu możemy zrozumieć, że ten obecny klan, który jest trochę taką parodią samego siebie, że możemy zrozumieć tych ludzi, którzy w niego wierzą i wokół niego się grupują, i jesteśmy w stanie jakby poznać ich motywację. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o krótki opis tego, o czym ta książka jest. Jeśli chodzi o cytaty, to oczywiście na Lubimy Czytać jest wiele bardzo interesujących słów zacytowanych, na przykład, że Chrystus rzekł: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, mówi autorka do gościa, z którym przeprowadza wywiad. A on odpowiada: a weź przestań, marksistowska propaganda. Albo Duke, czyli jeden tam z przywódców klanu, odkrył prostą prawdę, że nienawiść można szerzyć równie skutecznie, promując miłość do narodu, rasy, tradycji, Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim do rodziny. Nikt normalny nie będzie się przecież czepiał rodziny. I jeszcze jakiś tam cytat z Lubimy Czytać. Statystyczny Amerykanin jest płytki. Zadowala się erzakami,
Niczym nie zajmuje się dłużej. Brakuje mu pasji. Za młodu zdarzy mu się przebłysk. W koledżu wstąpi do jakiejś grupki ekologów, ale nawet to nie wyjdzie. Nawet w to nie wejdzie głębiej. Szybko porzuca, nudzi się jak dziecko. Wiesz, jak się nazywa największy wróg naszego narodu? Apatia. Ja natomiast znalazłem z 10 cytatów. Historia polega na tym, że nasza bohaterka trafia na festyn Ku Klux Klanu i ona mówi, że na tym festynie jest więcej sprzedających niż kupujących. Ludzie chodzą parami. Kobieta plus mężczyzna lub kobieta plus wózek dziecięcy. Człowiekowi bez rodziny musi być tu bardzo smutno. Przeglądam lokalne rękodzieło. Bransolotki z krzyżami, pudełka z wypalonymi cytatami z Biblii, miód, powidła, nic oryginalnego. I zasadniczo okazuje się właśnie w tym momencie, że tam duża część tych ludzi na tych spędach Ku Klux Klanu to są jacyś tacy pogubieni ludzie, którym można raczej współczuć niż się ich bać. Następnie mamy bardzo dobrą historię, to jest już 40% książki z lat 20., kiedy tam była jakaś mała Mary Pagan, która tam była nastolatką i została zabita na terenie fabryki, na której pracowała. No i że tak powiem, opinia publiczna była w stanie po prostu tak mocno naciskać i tak mocno robić histerię, że potem doszło do bardzo wstrząsających sytuacji, których postaram się wam nie zaspoilerować, żeby ten cały wam rozdział nie poszedł. Co my tu mamy? Oprócz tego właśnie był bardzo ciekawy rozdział o tym, że jak to w dwudziestoleciu międzywojennym klan się rozwijał i że mieli tam ludzi legitymujących się jako klansmeni bodajże 6 milionów i byli w stanie być takimi kingmakerami, zwłaszcza na południu Stanów. Co mamy dalej? No tam właśnie to były takie czasy, kiedy można było po prostu, to były takie lata, tak no, 1915-1944, że oni byli w stanie bezkarnie ludzi zabijać, tam było 400 zabójstw ponad, ale też dochodziło do wielu momentów, kiedy na przykład czarnego dentystę podejrzanego o romans z białą kobietą wykastrowano i tak dalej, i tak dalej. Więc to był ten moment, kiedy klan był naprawdę potężny i bardzo niebezpieczny. Co my tu mamy? No oczywiście też mają jakieś tam swoje bardzo cały czas wesołe rasistowskie teksty, że na przykład tam 80% ludzi w Memphis ma syfilis, że tam Detroit i inne miasta, w których jest więcej kolorowych, to właśnie są jakieś w upadku. No i potem jest ta historia jeszcze o tym, że w latach 50. taki bardzo, bardzo antyczarny, antykatolicki, antysemicki, antycudzoziemski, antyunijny i antydemokratyczny Ku Klux Klan wyszedł z ukrycia. No bo trzeba pamiętać, że Ku Klux Klan był też przeciwko właśnie Żydom i katolikom. Co tam mam jeszcze? Już ostatnie 3 cytaty. Że jeśli chodzi o to, co się tam ostatnio działo to jeszcze był 13-14 rok, ale no to były czasy, powiedzmy tam właśnie Black Lives Matter, jak się potem odpaliło i
autorka zadaje pytanie, że czy te wszystkie wydarzenia to dowód na większą dojrzałość obywatelską białych, czy raczej na to, że ich nerwy, jeśli chodzi o działania policji, nie są tak zszargane. I o tym, że dzisiejszy rasizm funkcjonuje pomiędzy paragrafami. Powszechna praktyka, że policjant może zatrzymać cię i przesłuchać bez podania powodu, dotyczy wszystkich, ale tak się składa, że częściej zatrzymuje się niebiałych i tak dalej, i tak dalej. I czy ten jeszcze ostatni cytacik jest warty zacytowania? No tam oczywiście są, na końcu był fajny cytat, że generalnie ten podtytuł książki to wziął się z tego, że to był jakiś billboard, że była jakaś jedna fota jeden billboard z dziewczynką tulącą do buzi pieska i tam było, że it's not racism to love your people. I Harrison, love lives here. Harrison, tu mieszka miłość. No bo oczywiście Harrison to jest takie modelowe miasteczko Ku Klux Klanowe, gdzie oni tam praktycznie, bardzo duża część mieszkańców to są oni i mają tam bardzo duży wpływ na lokalną politykę. No i to tyle, jeśli chodzi o cytaty. Mnie na pewno zszokowało to, że de facto przez jeszcze bardzo, bardzo długi okres czasu, nie wiem, czy do lat 50., czy do 60., były dalej a może nawet do 70., były dalej te takie właśnie lincze i ataki na czarnoskórych. Ale co jeszcze bardziej szokujące, to że de facto chyba w dwudziestoleciu wcześniej, oczywiście też, nie wiem kiedy to się skończyło, że lincze to de facto było coś traktowane jak piknik, jak jakiś festyn, gdzie tam właśnie cały proces zabijania tego człowieka, który był zabierany przymusowo, w sensie był odbijany z aresztu, gdzie tam ci pilnujący strażnicy raczej nie mieli wiele do powiedzenia, bo często nawet go odbijał jakiś tam prokurator, sędzia czy inny policjant. No i potem było to męczenie tego człowieka. Tam wszyscy sobie robili foty, w sensie byli fotografowie, którzy robili zdjęcia i potem odbitki tych zdjęć sprzedawali. No i potem jak się ugotowało tego człowieka, albo spaliło, albo pokroiło, to potem jeszcze sprzedawano kawałki z niego jako pamiątki z takich publicznych egzekucji. Więc powiedziałbym, że klimaty jakieś starożytne i średniowieczne, nie wiem kiedy publiczne egzekucje się skończyły, ale w sumie pewnie do XIX wieku jeszcze były. Więc oni tak się cofnęli w historii po prostu i dalej się tak świetnie bawili. No najdziwniejsze były te właśnie dostawanie odbitek i ludzie tam sobie po prostu zaznaczali się, że my tutaj jesteśmy na tych fotach, bo oczywiście wszyscy pokazywali się twarzą do zdjęć, uśmiechnięci, weseli na tej właśnie takiej atrakcji. I no mimo, że to oczywiście było przestępstwo, ale jak widać wtedy nie za bardzo to działało. Autorka tam podaje bardzo duże liczby, ile tego się zdarzało w Stanach. To nie były jakieś incydenty. I moim zdaniem to była ta książka, która mi się bardziej podobała, ta lepsza. Chyba lepsza, tak mi się wydaje, tak to czuję. Na początku myślałem o innej ocenie, ale wydaje mi się, że mogę jej spokojnie dać ocenę 9/10. Polecam gorąco. Reportaż, wydawnictwo Czarne. Jeśli właśnie nie macie co czytać takiego, a macie ochotę na coś faktu, to myślę, że warto po nią sięgnąć. Polecam. Dzięki za obejrzenie tego filmu.
Dzięki za oglądanie moim stałym widzom. Chciałem podziękować, bo widzę, że się powoli tworzy jakaś taka community, wokół której liczę, że coś nam się uda po prostu stworzyć, jakąś taką przestrzeń dyskusji. I to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnej recenzji, którą pewnie już tutaj, że tak powiem, odpalę i zrecenzuję za sekundkę. Cześć!